Zajmiemy się dzisiaj czujnikami, ponieważ film ten ogólnie dotyczy rewelacji, kurwa. Ludzie uważają to za rewelację, czujniki hala magnetyczne, nowość technologiczna, technologia starożytnych kosmitów, która była już od PlayStation 1 do PlayStation 3 wykorzystywana i wtedy pady nigdy się nie psuły, analogi nigdy nie dryfowały. No chyba, że zajebałeś żywcem, odgryzłeś analog po prostu i to wtedy mogły być problemy. Nie było na czym palca położyć, kciukiem sterować jak nie było. A tu mamy oczywiście i później PlayStation 4, PlayStation 5 montowali te jebane gówno. Nie wiem czyja to wina, czy Sony przez taki mały szczegół chciało wymusić na użytkownikach po prostu notoryczną wymianę pada, czy po prostu firma Alps czy inna, która produkuje te potencjometry, wyruchała Sony i chciała, aby kupowali od nich te, no jakby to powiedzieć, niezbyt kosztowne elementy. No, wydaje mi się, bardziej bym był w stanie stwierdzić, że to Sony chciało wyruchać klienta, ale no już nie będę wnikał w szczegóły, po prostu zamówiłem sobie z Chin nowe czujniki Hala, nową, starą technologię. Tak to wygląda, jest to model z czerwoną płytką, czyli nie ma drgań podobno. Podobno nie ma drgań, przyjrzyjmy się, jest czerwona płytka, widzicie? Z boku w modułach i niby modele z tą czerwoną płytką, w tych modelach nie występują te takie drgania, kiedy kropka odpowiedzialna za położenie analoga na przykład w testach programowych na gamepadzie testerze jest na środku, to ona tak drży. W tych modelach niby nie drży, jest wszystko spoko, więc zobaczymy. Firma, która to produkuje, to teraz wam powiem. Gene Full to jest firma, która produkuje te czujniki, te całe moduły z magnesami. Dobra, tak naprawdę fajnie, mam te czujniki, przyszły, ale to nie oznacza, że to się uda. To wszystko może pierdolnąć jeszcze mocniej niż na początku. Dobra, tu mamy rozjebanego, rozczłonkowanego pada przez jakiegoś sadysta elektronicznego. W sumie, którym jestem. Zobaczcie, tutaj wszystko się wala, tam jakieś jeszcze rozjebane potencjometry. Próba niestety nie zakończyła się powodzeniem. Próbowałem każdej metody, daję sobie spokój, odpuszczam te jebane potencjometry. Ten czujnik można wyregulować, nie trzeba montować żadnych rezystorów obniżających rezystancję czy podwyższających dla już naprawdę zaawansowanych elektroników. Ja to pierdolę, ja po prostu chcę mieć z tym kurwa spokój. Dobra, co? W odcinku wystąpią tak. Rozlutownica Nichuja 929D i chuja, nie? Tu 30 W. Muszę wam powiedzieć, że ten sprzęt jest wart każdych pieniędzy. Nic nie dawało rady, a za tą kwotę ten sprzęt bez problemu rozlutował te elementy. I tu są takie, jakby to powiedzieć, 4 wyspy, pola lutownicze, które najbardziej trzymają i których zwykła lutownica za 30 zł nie chciała niestety rozpuścić, nawet przy topnikach, przy różnych preparatach. No nie dało rady tego wziąć. Żadną plecionką, chujem, niczym. Naprawdę, więc a ta rozlutownica bez niczego to wciągła. No to jest sprzęt za 30 zł, zobaczcie, on jest rewelacyjny, naprawdę. To jest model do góry nogami, żebyście mieli po prostu jakieś zajęcie, jak będziecie chcieli sobie go znaleźć. Dostępny na Allegro, jeszcze tanio, ale jak ludzie się zorientują, że jest to dobry sprzęt, to pewnie cena może się podnieść, nie musi, ale wiadomo jaki rynek kurewski potrafi być. Więc co tu jeszcze mamy? Mamy tak. Kurwa, ale bałagan, ja pierdolę. Jeszcze w odcinku wystąpi lutownica za 30 zł. Tak kurwa, 30 zł. Gąbkę sobie sam tu włożyłem. Specjalna moja gąbka do wycierania grotu. Taka z papierem ściernym, jakby to powiedzieć, na wierzchu. Naprawdę muszę wam powiedzieć, że akcesorium dość przydatne i niespodziewanie sprawdzające się. Znaleziona gdzieś w starym kartonie. Pędzelek, którym sobie czyścimy na końcu płytkę po operacji, polewając ją
alkoholem izopropylowym. To jest ta lutownica. Za 40-30 zł, coś takiego. No mówię, niskie koszty, wszystko. 62 W. Ma tu regulację jakiegoś pokrętu, ale nie zalecam ustawiać na wyżej, bo po prostu zagotuje się i chuj wie, czy to dalej grzeje, czy tylko jeszcze jest ciepłe po tym, jak wcześniej się rozgrzało. Mamy tu też taką przystawkę, ona była razem w komplecie z tą rozlutownicą, ale jednak i chuła się lepiej sprawdza, bo to jest rozlutownica od razu 2 w 1. Rozlutownica i odsysacz. No, co my tu jeszcze mamy? Mamy kalafonia, to nie będzie nam potrzebne w ogóle. Mamy jeszcze pastę rozlutowniczą. Mamy jeszcze następną pastę rozlutowniczą. Wszystko po taniości w kompletach, nie? I ją będziemy używać. Cynę dostałem, to nie jest moja cyna, tylko po prostu jakby to powiedzieć, no z litości ją dostałem. Co my tu jeszcze mamy? Zaraz wam pokażę. Nie ma. Groty mamy nawet do tej lutownicy za 40 zł. Widzicie, no spalone żywcem. Coś tam grzeje. Już pokazuje to tylko, że naprawdę było dużo problemów. Dobra, więc tak. Zaczynamy. Ja sobie ustawię to wszystko. Tak to wygląda. No i jeszcze gościnnie zestaw śrubokrętów, których raczej nie powinienem tu używać, chyba że będę próbował coś rozłupać, rozjebać, nie wiem. No zobaczymy, no. Dobra, na razie to będzie tyle. Ustawimy sobie kadr i zrobimy tak. Bo tu było naprawdę pobojowisko, nie? Ten czujnik, potencjometr na razie sobie zostawię. Tu najpierw przylutuję ten czujnik hala, zobaczę, czy tu nie ma jakichś zwarć, czy to w ogóle na programie będzie działać, czy dobrze przylutuje i dopiero wezmę się za drugi. Dobra, to na razie zaczynamy, nie? Dobrze, zrobimy sobie mały test. Tu mamy naszą płytę. Lutownica już się grzeje, rozlutownica też. Dobrze. Nie jestem gotowy. Gdzie jest moja pasta? Słuchajcie, użyjemy sobie pasty. W sumie nałożymy sobie jej, kurwa. Dobra, nałożymy sobie jej tutaj na te pola, które będziemy lutować. Montować ten czujnik cały. Moduł hala. Jeśli wielkie ilości tutaj nałożymy. Tak może powoli, nie? Żeby może najpierw na te największe punkty. Dobra. Dobrze, proszę Państwa. Muszę tutaj się troszkę inaczej ustawić. Zamontujemy sobie czujnik na panelu. Dobra. Wciśnięty. Oczywiście ta rolka taśmy to jest moja trzecia ręka do trzymania komponentów elektronicznych. Dobra. Co? Bierzemy cynę i czas na nas. Zobaczmy, czy się jeszcze grzeje to, czy to już się nagrzało. Dobra, powoli można zacząć. To jest najgorszy problem, bo ta lutownica jest słaba. Dobra, pierwsze pole jest, no, może nie jakoś rewelacyjnie to poszło, ale jest przylutowane. Teraz drugie, te drugie było całkowicie zimne. Więc podgrzejemy je. Dobra, to już ten czas. Zobaczcie, gdzieś z drugiej strony w ogóle cyny zostało i nawet nie trzeba było dokładać tutaj nic.
Nie no, wydaje mi się, że jest dobre, nie? Dobra. Położymy teraz na te punkty po drugiej stronie, te najgorsze, największe. Znowu sobie podgrzejemy rozlutownicą. Dobra. Weźmiemy jeszcze i to dopchamy. Gdyby gdzieś to jakoś wyszło. Dobra. Chuj. Śmierdzi tu już paloną kaczką, bo nie widać tego na kadrze, ale już się przysmażyłem. I tu właśnie wychodzi to, że ta lutownica nie ma mocy i w ogóle nie, kiedy nagrzejemy ten punkt, ta cyna się prawie nie topi. Dopiero jak dotknę grotu, wtedy coś się zaczyna dopiero dziać. Ale ładnie spłynęło. Dobra. O, tu też pięknie. Samo naszło, no po prostu samo się robi. Rewelacja, rewelacja, drodzy Państwo. Dobra. I teraz punkty, które wymagają najwięcej precyzji. Ważne, aby nie... Kurczę, czekajcie, ta rozlutownica mnie tu usmażyć chce. Nagrzejmy trochę ten wystający drut. Tak naprawdę najważniejsze to jest to, aby posiadać nie jakąś byle jaką cynę. Wtedy to jakoś idzie. O, jak pięknie. Zobaczcie, dobra. Mamy to na punkcie. Jeszcze trochę to roztopimy, żeby to rozpłynęło się ładnie na krawędzie pola lutowniczego. Dobra, mamy to. Idziemy następny, podgrzejemy. Jak to się podgrzewa, to wtedy ta cyna lepiej się do tego klei. To jest takie spostrzeżenie amatora. Dobra, mamy to. Tu nie nałożyliśmy topnika całego. Dobra, jest na miejscu. I teraz dołożymy sobie cyny. Dobra. To się nagrzewa. Coś jest. Czekajcie, trzeba trochę to dotknąć. Pamiętajcie, aby te pola na bocznych potencjometrach, cyna, którą tu położycie, nie stykała się ze sobą, bo wtedy będzie jakieś zwarcie i będzie rozregulowany ruch tego potencjometru. Ale pięknie wpłynęło. Super.
Czekajcie, tu nie nałożyłem. Nie nałożyłem tu pasty. Dobra. Ciekawe, czy to na kadrze widać w ogóle jeszcze? Dobra, nagrzewamy. Gdzieś tu na obrocie. No i pięknie. Ten środkowy będzie najgorszy. Po prostu jak czasami się na zimno tą cynę puszcza na te pola, to ona się rozpływa i nie trafia w punkt. Trzeba najpierw nagrzać te pola, a dopiero tam cynę puścić. Wtedy ona się ładnie przykleja. O właśnie, tak, o to chodziło. Kurde. Za dobrze to poszło. Ciekawe, co się zaraz jebie. Czy się podpali coś w domu, czy co, że tak poszło dobrze? Dobra, dołożymy tu. O, bo się robi stożek. Dobra, poczekajcie, tutaj trzeba trochę popieścić. Po prostu poczekajmy, niech to się ładnie nagrzeje. Gdzieś tu klei, do grot, no zajebiście wybielony tą gąbką, no nie ma co się oszukiwać. Dobra. Kurwa, co spadło na podłogę? Kurwa, mi się ręka trzęsie. Napierdolę. Co to spadło? Kurde, chyba nawąchałem się topnika za bardzo i mi na głowę poszło, nic tam nie ma. Czekajcie. Bo fajnie, ale czy to się nagrywa? Ile już mi... Ja pierdolę, jak to długo trwało. 15 minut? Dołożyłbym trochę tu. Nie chcę zjebać. I tu. Kurwa, na grocie tyle cyny, no. Weźcie się, poczęstujcie. Dobra. Ogólnie... Gdzie jest moja super gąbka? Dobra, tu ją mamy. Ładnie, grot się pobielił, ale cyny trochę trzeba odjąć. Bo mam wrażenie, że tu może się stykać końcówkami, a tego nie chcemy. Dobrze wiemy w naturze.
Więc trzeba trochę to rozgarnąć na boki. I tu. Dobra. Dobra, tu wygląda czysto. Tu jest taka kropka, trzeba ją zdjąć. No mówię, nie ma mocy ta lutownica w ogóle. Tu. Ale dała radę. Nie ma co narzekać. Ja się cieszę, że dała radę. Czekajcie, tu jest taka dziwna struktura. Dobra, lepiej. Czy to się trzyma? Przyjrzyjmy się. Mikroskopu nie mamy. Muszę zaufać swojemu wzrokowi. Nie no, wygląda... Nieźle to wygląda. Zobaczmy na kamerze z bliska. Zobaczmy ostrość. Raczej tu jest jeszcze brudno, nie? Ale ogólnie wszystkie pola lutownicze trzymają się. Nie widzę, żeby się cyna stykała gdzieś na tych potencjometrach z tej strony. Jest przerwa. Widać silnie oddzielające punkty. No, powinno działać. Zaraz to podłączymy i zobaczymy. Tak to wygląda. Dobra. Trzyma się na miejscu. Czy równo? Wygląda równo. Czy lutownica za 30 zł i rozlutownica to zestaw, który zadziała? Idziemy na komputer. Dobra, przylutowaliśmy to sobie. Jesteśmy na gamepad testerze. I tak. Czekajcie, bo ja jedną ręką kameruję, drugą trzymam ten cały rozpruty mechanizm. Więc tak, czekajcie, bo muszę zapalić światło. Dobra, więc tak. Mamy przylutowany czujnik Hala. Jak widzicie, z czerwoną płytką. I jestem w szoku. Rzeczywiście ta czerwona płytka, jak mi pisali w sieci, nie ma tych drgań. Zobaczcie. Już wam pokazuję i mówię, który to jest czujnik Hala. To jest ten, który się właśnie rusza. Czyli tutaj lewy na gamepad testy. No lewy analog. I zobaczcie, on nie drga. Stoi w miejscu, jest tylko do regulacji. Widzicie? Ale kropka nie drga. Nie ma tych drgań, zakłóceń, o których wszyscy mówili. Ona jest wręcz nieruchoma. No jest nieruchoma. Zobaczcie, nie ma drgań żadnych. Jest stabilne trzymanie pozycji. To jest dobra wiadomość. Teraz postaram się to wyregulować. Zobaczymy, czy mi się udaje. Nie wiem, czy dam radę to nagrywać i regulować, bo jednak no, nie mam jakiegoś tu sprzętu i 5 kamer. Zobaczymy. Jak to się reguluje, to chyba każdy, kto się tym interesuje, no, znajdzie sobie na internecie. Jak widzimy, z czerwoną płytką. Wsadzamy tutaj po prostu te otwory coś cienkiego. W moim przypadku było to. I naciągamy, w zależności od tego, w którą stronę jest dryf. Nawet metodą prób i błędów to też będzie działać. Będziecie sobie patrzeć, wkładać w otwór i w tą stronę, w którą jest dryf, to na tej płaszczyźnie po prostu będziecie próbować poruszać tym drążkiem i wtedy, przytrzymując oczywiście w otworze szpikulec, naciągać drążek i wtedy będziecie patrzyli, jak to wygląda.
Ciężko trafić już w ten idealny. O, jest! Idealnie. Brawo. Działa, proszę Państwa. Zrobiłem to. Oczywiście test. Jest problem. Jedynie, że to, że one mają taki kwadrat zamiast okręgu. No taka podkładka do myszki, jakbym powiedział, nie? Ale niezawodność. Pierwsza klasa. Dobra, ale działa, jest idealnie na środku, żadnego dryfu. Działa i nie ma tych zakłóceń, czyli w tych pierwszych czujnikach Hala, tych drgań takich, kiedy kropka była na środku, ale ona tak latała, nie? Jak ja na przykład teraz to robię, wiecie, specjalnie, żeby pokazać wam. Tak latała po prostu. To jest lewy analog na Halu z czerwoną płytką. Zobaczcie, że jednak to jest prawda, co pisali w sieci. Zawsze tam ziarno prawdy, raczej nie no, zazwyczaj w sieci są trafne informacje, ale tak wiecie, mówię. Nie ma dryfu i nie ma jednej rzeczy, które miały te pierwsze czujniki Hala, czyli tego, że były zakłócenia i nie były, jeżeli były idealnie nawet wycentrowane na środku, to było coś takiego, że ona ta kropka drgała, że nie było to takie stabilne, nie? Wszyscy po prostu pokładali to w filtrowaniu programowym od konsoli te zakłócenia, a tutaj w tym modelu z czerwoną płytką nie ma tych zakłóceń, jest stabilnie, trzyma pozycję i nic nie drga. Tu oczywiście mamy z prawej strony mamy potencjometr, więc wiecie, tutaj jeszcze trzeba to wylutować zaraz. I on właśnie, to jest ta zaleta, że z czujnikiem Hala możemy sobie wyregulować sami, a te potencjometry trzeba mieć do mierzenia rezystancji urządzenie i metodą prób i błędów dobierać odpowiednie potencjometry, tak aby pasowało do tego, co jest ustawione, wyregulowane programowo na płycie głównej odpada w fazie produkcji po prostu, nie? I my nie jesteśmy w stanie tego, nie mamy wglądu do oprogramowania i trzeba na przykład w serwisach posiłkują się, widziałem tym, że jakieś rezystory montują na tych potencjometrach, aby obniżyć lub zwiększyć rezystancję. No to jest jebania, zabawy, babrania się bardzo dużo. Tutaj możemy to zrobić sami i powiem tak, no same zalety. Sprzętem za 70 tam 60 zł, badziewnymi lutownicami z Allegro byłem w stanie to zrobić, to i wy będziecie w stanie. Rozlutowałem, wlutowałem, wyregulowałem i nie potrzebuję do tego serwisu za 150 zł, tylko mam doświadczenie i po prostu, słuchajcie, wiedzę, jak to robić samemu. To jest bezcenne. No, to by było na tyle, nie? Idę wylutować drugi. Nie wiem, czy to jeszcze będę nagrywał i wlutuję i złożę pada i dopiero się widzimy. Oczywiście możecie zobaczyć, jak się zachowuje ta cudowna rozlutownica Ihua 929D w praktyce za jedyne 30 zł około. Zaczynamy. Oczywiście pompki naciągłem. Nie no, kurwa, jak ona ładnie zabiera. Jestem w szoku. Tu się takie połączenie zrobiło od rozbryzgu. Ale już je wciągnęliśmy.
Dobra, jesteśmy w grze The Final. Sprawdzimy sobie szybko teraz, jak zachowuje się ten pad z modułami Hala. Zobaczymy, jak będzie reagował i powiem Wam, jakie jest moje porównanie odnosząc się do analogów z potencjometrami, których wcześniej używałem w kontrolerze. Dobra, przejdźmy sobie, zobaczmy, jak to reaguje. Dobra, od razu powiem Wam na pierwszy rzut oka, wszystkie czułości w grze mam ustawione takie same jak wcześniej na potencjometrach i muszę Wam od razu powiedzieć, że jest odczuwalne to, że jest bardziej to responsywne, reaguje to od razu dynamiczniej, ten pad na tych czujnikach. Nie wiem, jakby Wam to powiedzieć, to tak jakby ktoś Wam zwiększył lekko czułość. No, powiem Wam, że jest takie to fajne uczucie dość. Ale ogólnie podobnie jak na potencjometrach, tylko że jest tak jakby jednostajna bardziej ta czułość. Że nie ma takiego tego, kurczę, ja naprawdę tego mechanicznego oporu, nie? Ale powiedziałbym, że działa to bardzo podobnie. Dobra, i co? Jeszcze ocenimy sobie tą regulację. Tak, mamy tu czułość największą, wewnętrzna martwa strefa 5, zewnętrzna 5. Jak widzicie, celownik się nie rusza, nic nie dryfuje, nic nie lata, postać się nie przemieszcza, a to oznacza, że że jest to bardzo dobrze wyregulowane, bo martwa strefa 5 to jest praktycznie jedna z najniższych martwych stref, jaką używają nawet profesjonalni gracze. Więc większość z Was pewnie nawet nie będzie używała takiej martwej strefy. No i co mogę powiedzieć? Tak jak wspomniałem wcześniej, joystick, jakby to powiedzieć, jest bardziej responsywny na tych czujnikach w porównaniu do tych potencjometrów, ale zaraz postrzelam chwilę i Wam powiem jeszcze, czy... Dobra, zobaczcie sobie w ogóle na ruch tutaj. Ja wiadomo, trochę mi tam... Patrzę na telefon po prostu i tak wiecie, nie idealnie się przesuwam tą kamerą. Dobra. Dobra. Nie no, jest spoko. Nie no, czuć takie instant reakcje, nie? On się szybciej zbiera po prostu, ten analog na tych czujnikach. Ale nie ma jakiejś dramatycznej różnicy pomiędzy potencjometrami a tym. Ale subtelna różnica jest. No i szczerze powiem, że w sumie, jeśli chodzi o kontrolowanie full auto, na przykład jak strzelam, no nie wiem, jakoś tak lepiej mi wychodzi, nie wiem czemu. Dobra, nie jest źle, jestem zadowolony. Jak na amatorskie takie próby moje pierwsze, no to całkiem spoko, nie? Czy bym powrócił do potencjometrów, jakby okazało się, że są jednak niezniszczalne po tym wszystkim? No, chyba bym nie powrócił. Chyba jednak mi się bardziej podoba na tych czujnikach Hala. Bo potencjometry mają w sobie coś takiego, że one nie zachowują swojej, jakby to powiedzieć, swojej jakości na dłuższą metę. One się po prostu wycierają, zużywają i po jakimś tam paru miesiącach używania to nie będzie zachowywało się tak samo. Twoja czułość, jaką masz na przykład tam ustawioną, nie będzie reagować w ten sam sposób, bo już jednak te ścieżki wytrą się i to już będzie jednak takie niejednostajne. A tu czuć tą taką jednostajność i dość dynamiczną reakcję na to, jak poruszam tym analogiem. Nie, podoba mi się. Musiałbym jeszcze inną grę uruchomić, wiecie? To już będzie długo trwało. No i trzeba wziąć pod uwagę, że zaletą jest wytrzymałość tych czujników, więc wiecie, na nich sobie pokorzystacie na nich dłużej. Nie będziecie musieli się martwić, o nie, muszę delikatnie ruszyć ten analog, bo mi się ten potencjometr wytrze. No tutaj jest taki inny komfort grania na tym.
Dobra, może przejdę do innej gry jakiejś? Coś zobaczymy jeszcze? Dobra. To by było w sumie... Czy to by było na tyle? Jeszcze weźmy takie dynamiczne ruchy, poróbmy i zobaczmy, czy on nie wariuje przy takich gwałtownych, nagłych ruchach w różnych kierunkach. Bo potencjometry już się gubią w takich rzeczach. To by trzeba było na slow motion, zobaczcie. Ale widzę pewną różnicę na przybliżeniu. Że bardziej mogę kontrolować full auto. No, subtelne różnice, ale jednak jakieś tam są. Dobra, proszę Państwa, to by było na tyle. Jeżeli mi się udało sprzętem za około, ile tam, 60-70 zł wymienić te czujniki i mam problem z głowy i nie muszę płacić za serwis, który wymieni mi znowu prawdopodobnie na potencjometry, bo jeszcze nie są rozpowszechnione tak te czujniki teraz w tych kontrolerach i później znowu się martwić, że one się wytrą, to chyba lepiej samemu się nauczyć i zrobić sobie to samemu, mieć doświadczenie i później już nie jesteś skazany na żaden serwis i możesz sobie to w każdej chwili sam zrobić. Więc no, jestem zadowolony, szczerze powiem, z tych z tych modułów i to, że się udało, też mnie cieszy. No i co, to by było na tyle, drodzy Państwo. Jeżeli tak jesteście zainteresowani tym, to mogliście sobie to zobaczyć, jak to wygląda. Jest to do zrobienia i jest to fajna wiadomość. Dobra, a ja co? Kończę i będę później się po prostu bawił, nie? Tym jeszcze w grach.